Dlaczego tak jest, że dziecięce choroby wykrywa się tak późno? Że jeżeli w Polsce dziecko nie ma żadnych objawów, jest duża szansa, że nie miało w ogóle wykonanego badania USG jamy brzusznej, nawet jeśli ma kilka czy kilkanaście lat. Możecie zapytać, dlaczego to takie ważne, żeby USG jamy brzusznej wykonywać małym dzieciom. I tutaj niestety mogę wam opowiedzieć historię o synku mojego kolegi, któremu w zeszłym roku wykryto guza w nerce. Cześć pacjenci! Widzieliście na pewno strony ze zbiórkami dla dzieci z chorobami nowotworowymi, które wykryte są dopiero po paru latach od urodzenia, gdy objawy nie dają już im normalnie funkcjonować, a rodzice zbierają na przykład po 2 miliony złotych na leczenie. Ja takich zbiórek widziałem bardzo wiele i współczując dzieciom i rodzicom zastanawiałem się, dlaczego tak jest, że dziecięce choroby wykrywa się tak późno. I nie uszło mojej uwadze to, że w Polsce dzieci mogą nigdy nie mieć wykonanego USG jamy brzusznej, no chyba że są już jakieś niepokojące objawy. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć kolejny temat dotyczący naszej ochrony zdrowia, którego nie mogę zaakceptować, zapewne jak wielu z Was. Dotyczy on niewykonywania dzieciom w Polsce przesiewowych badań USG jamy brzusznej w przeciwieństwie na przykład do USG bioderek. Dziwi mnie to bardzo, gdyż akurat w przypadku małych dzieci nasz system należy pochwalić, w szczególności za wykrywanie na wczesnym etapie chorób genetycznych. I szczególnie w kontekście tego, że zapewniamy naszym dzieciom takie specjalistyczne badania, nie mogę zrozumieć faktu, że nie wykonujemy zwykłego badania USG jamy brzusznej na szeroką skalę. A przecież jest ono stosunkowo tanie, przystępne i szybkie. Krótko mówiąc, to po prostu standardowe badanie. Możecie zapytać, dlaczego to takie ważne, żeby USG jamy brzusznej wykonywać małym dzieciom. I tutaj niestety mogę wam opowiedzieć historię o synku mojego kolegi, któremu w zeszłym roku wykryto guza w nerce. Dziecko miało wtedy niecały roczek, a guz miał już kilka centymetrów. I szczęście w nieszczęściu jest takie, że poprzez różne zbiegi okoliczności guza wykryto, gdy dziecko miało rok, a nie na przykład 3 lata, bo guz byłby o wiele większy. A przecież on się z nim urodził. Gdyby USG jamy brzusznej zostało wykonane w pierwszym możliwym momencie, guz nie osiągnąłby takiej wielkości i mógłby być zupełnie inaczej leczony. Nie wspominając już o tym, że lekarze powtarzają, szybsze wykrycie nowotworu zwiększa szanse na wyleczenie. Mogę wam również opowiedzieć historię mojego syna, który miesiąc po urodzeniu zachorował na zapalenie układu moczowego. Po narodzinach nie miał zrobionego w szpitalu badania USG, to też ani ja, ani żona nie wiedzieliśmy, że ze względu na wrodzoną wadę nerek należy mu kontrolnie wykonywać badanie USG i że jest bardziej narażony na infekcję układu moczowego niż inne dzieci. Między innymi ze względu na wiek syna zapalenie układu moczowego było leczone w szpitalu. Zrobiono mu wówczas badanie USG jamy brzusznej, które wykazało, że ma poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy, co predystynuje go do częstszych zapaleń układu moczowego. Ale nie wiedzielibyśmy tego, gdyby nie był w szpitalu. Zapytacie, co z tego wynika? Więc wynika z tego to, że jeżeli w Polsce dziecko nie ma żadnych objawów, jest duża szansa, że nie miało w ogóle wykonanego badania USG jamy brzusznej, nawet jeśli ma kilka czy kilkanaście lat. Problem jednak polega na tym, że objawy pojawiają się, gdy choroby są już najczęściej zaawansowane i na leczenie może być za późno lub może być ono utrudnione lub bardzo kosztowne. Ale żeby nie było, że to tylko moja opinia, sami lekarze mają podobne zdanie. Na przykład w pracy pod tytułem Przydatność badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u dzieci jako badania przesiewowego Małgorzaty Placzyńskiej, Marianny Lichosik i Anny Jung. Oczywiście zachęcam Was do przeczytania tej pracy, znajdziecie ją bardzo łatwo w internecie, natomiast w telegraficznym skrócie wnioski są następujące. USG jamy brzusznej jest niezwykle przydatne w pediatrii, może być wykorzystywane nie tylko jako badanie diagnostyczne, ale również jako badanie przesiewowe. Mało tego, autorki tej pracy w podsumowaniu piszą, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń badanie USG jamy brzusznej powinno stać się jednym z punktów profilaktycznej opieki nad dziećmi w Polsce. I takie wnioski były formułowane już, uwaga, w 2011 roku. Oprócz wniosków, o których już opowiedziałem, niezwykle ciekawe było to, co wykazała ta publikacja.
Otóż wzięto pod uwagę 175 dzieci, u których pierwszy raz w życiu robiono badanie USG jamy brzusznej. Spośród nich 29% stanowiły niemowlęta, a 71% dzieci miało między 1 a 7 lat. I co z tego wynikło? Aż u 14% dzieci wykryto nieprawidłowości. Na 175 osób znaleziono jednego guza w jamie brzusznej. Stwierdzono również na przykład poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego, jak u mojego syna, zdwojoną nerkę z jednoczesnym poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego. W pojedynczych przypadkach stwierdzono także torbiel śledziony oraz poszerzenie moczowodu. Kilkanaście lat minęło od publikacji tego badania i domyślacie się, co się w tym temacie zadziało? No jasne, nic. Badania USG jamy brzusznej jako badania przesiewowego wśród dzieci jak nie było, tak nie ma. Drodzy zarządzający ochroną zdrowia w Polsce, ta rzeczywistość musi się zmienić. Specjaliści już w 2011 roku apelowali o wprowadzenie USG jamy brzusznej dzieci jako badania przesiewowego. Dlatego wierzę w nas, drodzy pacjenci, że jest nas siła i w końcu nasz głos będzie słyszalny i takie absurdy zostaną raz na zawsze wyeliminowane. W tym przypadku oznaczać to będzie wykonywanie badań USG jamy brzusznej u dzieci jako badań przesiewowych, co jest potrzebne i czego dowodzą specjaliści. Po to, między innymi, żeby takich przypadków jak u mojego syna nie było lub zdarzały się zdecydowanie rzadziej niż obecnie. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zapraszam po więcej na kanał. Zasubskrybuj i buduj z nami społeczność świadomych pacjentów. Jeżeli Twoim zdaniem masz temat, o którym inni pacjenci powinni wiedzieć, podziel się nim z nami w wiadomości lub w komentarzach. Być może znajdzie się on w jednym z naszych odcinków. Do zobaczenia.